Rummelhart i McClelland o uczeniu się czasowników. Przejdźmy do konkretnego przypadku, mianowicie do nabywania czasu przeszłego w języku angielskim. O co tu chodzi? Na czym polega problem? Zapewne większość z Państwa wie doskonale, że w języku angielskim istnieje czas, który jest nazywany past simple, czyli prosty czas przeszły, gdzie mamy do czynienia z dwoma rodzajami czasowników. Czasownikami, które są nazywane regularnymi, i to jest 90% czasowników angielskich, które tworzy się w bardzo prosty sposób, regułą, jakby się nam wydawało, czyli jak mamy czasownik talk, czas przeszły to talked, kiedy mamy pit, to czasownik forma przeszła to spirit. Prosta sprawa. Natomiast mamy również grupę czasowników nieregularnych, których jest mniej, 10% tylko czasowników angielskich, taka jest, ale większość z nich jest też spośród tych nieregularnych też częściej używane niż regularne tak naprawdę, czyli należą do grupy często używanych czasowników i one mają dziwne formy, to znaczy wydaje nam się, że są dziwne i każdy użytkownik języka angielskiego, dla którego to był język, którego musieli się uczyć jako drugi albo kolejny język obcy, musiał tak naprawdę na blachę wykuć wszystkie te formy, ponieważ wydawały się dziwne. Czyli musiał się nauczyć, że hit ma formę czasu przeszłego hit, że get ma formę got, a go ma formę went. To są zupełnie w nieoczywisty sposób powiązane ze sobą rzeczy. Oczywiście nie są to największe nieregularności morfosyntaktyczne, jakie można byłoby napotkać w jakimkolwiek języku. Mój język angielski jest stosunkowo prosty, chciałby się powiedzieć wręcz niesłychanie prosty pod względem złożoności morfosyntaktycznej. Tam bardzo jest mało końcówek, które się dodaje, bardzo mało się zmienia. No ale to jest pewna zagadka, w jaki sposób ludzie się tego uczą. I jak dzieci to opanowują? Żeby dowiedzieć się, co jest ciekawe w tym wszystkim, musimy najpierw zobaczyć, jak wygląda typowa tak zwana krzywa uczenia, czyli jak wygląda przebieg uczenia w czasie. Zasadniczo można by powiedzieć, że ta krzywa wygląda zwykle dosyć typowy sposób, opowiadający mniej więcej w powiedzeniu, że im więcej się uczymy, tym lepiej wiemy. Mamy jakąś miarę wykonania, czyli miarę tego, jak dobrze nam idzie. Na samym początku oczywiście idzie nam stosunkowo źle, potem nagle łapiemy, o co chodzi, aż wreszcie uzyskujemy maksymalny poziom, do jakiego możemy dojść i już więcej nie pójdziemy. I to oczywiście w prosty sposób zależy od tego, jak dużo ćwiczymy. Tego rodzaju zależności występują w bardzo wielu przypadkach. Jeśli Państwo kiedykolwiek uczyli się, nie wiem, jakiejkolwiek umiejętności motorycznej, oczywiście nie chodzenia, bo chodzenia Państwo to nie pamiętają, ale mogli się Państwo na przykład uczyć kroków poloneza, no to zwykle na początku rytm poloneza, który nie jest typowym rytmem dyskotekowym, mógł Państwu sprawiać trudności, ale w pewnym momencie złapaliście, zaczęło to Wam iść dobrze, a teraz jesteście w stanie nawet znienacka, idąc po ulicy, przejść w rytm poloneza, bo to jest dosyć prosta umiejętność. I ona już z Wami zostanie. Może nie jesteście mistrzami poloneza, ale to nie jest też taniec, w którym organizuje się konkursy międzynarodowe, który byłby jakiś niesłychanie wymagający jakichś niesłychanych umiejętności gimnastycznych. Bardzo dziwną rzeczą jest krzywa uczenia się czasowników angielskich. Ona jest tak zwaną krzywą U-kształtną, ponieważ ma kształt litery U. Mamy poziom poprawności, który możemy zdefiniować sobie przez to, ile błędów popełniamy w stosunku do tego, jakie te formy czasu przeszłego są akceptowane w społeczności użytkowników języka angielskiego. I mamy z drugiej strony na tym wykresie wiek, czyli w wieku 1 roku, kiedy dzieci w ogóle zaczynają się w jakikolwiek sposób językiem posługiwać. Oczywiście posługują się bardzo małym zbiorem czasowników. Bo oczywiście to jest umowne, że w wieku 1 roku to może być dzieci zaczynają posługiwać się mową w różnym wieku. Tak naprawdę to jest bardzo indywidualne. No ale powiedzmy od momentu, kiedy zaczynają używać już czasowników, to początkowo używają ich wszystkich poprawnie. W wieku 2 lat, kiedy już rzeczywiście ta mowa jest odrobinę bardziej rozwinięta, jest trochę gorzej, ale najbardziej zdumiewające jest to, że w wieku 3 lat mniej więcej poziom błędów robi się coraz większy, a potem powolutku dopiero
uzyskujemy coraz lepsze wyniki, aż w wieku lat 6 dzieci mówią w znakomity sposób. To oczywiście mój tu wykres jest taki dosyć uproszczony, bo ja tylko takie punkty, które tu zaznaczyłem, są tylko krytyczne momenty jakoś tam z literatury znane, ale to oczywiście nie musi mieć takiego kostropatego charakteru, to jest bardziej literka U o takim specyficznym, dramatycznym uchyłku. Teraz pytanie się pojawia, skoro normalne uczenie wygląda inaczej, to skąd się bierze ten kształt? Dlaczego tak przebiega to uczenie? Na czym to polega? Jak to wyjaśnić? To jest zagadka, na którą starają się Rumenholt i McClelland odpowiedzieć w swoich badaniach. Zacznijmy od tradycyjnej wizji faz rozwojowych. Mamy pierwszą fazę uczenia się czasowników, to jest uczenie się na pamięć. Po prostu dziecko zapamiętuje na pamięć. Bezbłędnie, ale tych czasowników jest mało albo wręcz bardzo mało. Im młodsze dziecko, to oczywiście mniej. Mama czy podobny dźwięk, który wydaje małe dziecko, to jeszcze nie jest żaden czasownik. W fazie drugiej dzieci wydobywają regułę. I tutaj może nastąpić nadmierna regularyzacja. Typowym błędem w owym czasie jest comed zamiast came. To jest forma przeszła czasownika come według tych małych dzieci. I faza trzecia to jest połączenie reguł z zapamiętanymi, z wykutymi na blachę czasownikami. Czyli mamy moment, kiedy usuwają się te błędy wynikające z nadmiernej regularyzacji, współistnieją formy regularne i nieregularne. Innymi słowy, ta tradycyjna wizja powiada nam coś takiego. Mamy do czynienia na początku z dziećmi, które jeszcze nie posługują się regułami gramatycznymi. Wszystko zapamiętują na blachę. Potem zaczynają rozumieć, że jest jakaś gramatyka, ale kiedy zaczynają to robić, to trochę jakby w jakiejś mierze się nadmiernie tym ekscytują, na tyle, że starają się stosować te reguły gdzie tylko mogą, no i to prowadzi do powstawania tak naprawdę błędów językowych. I dopiero w trzeciej fazie znowu korzystają z pamięci, ażeby tworzyć odpowiednie formy czasowników. Tradycyjnie modele wyjaśniające zawierają reguły. No w końcu nie bez kozery wydaje się, że mówimy, że 90% czasowników to czasowniki regularne. No więc jak dałoby się to inaczej opisać niż przez to, że one się opierają na pewnego rodzaju regule. A więc reguły przekształceń wyjaśniają tworzenie czasu przyszłego. Mamy pewne formy, które po prostu są przekształcone za pomocą reguł. I czy dałoby się w ogóle inaczej to pomyśleć? Rumenholt i McClelland sugerują, że dałoby się i to jeszcze jak? Bez żadnych reguł. Więc Rumenholt i McClelland pokazali, że rozproszone sieci równoległe to konkurencja dla tych symbolicznych systemów reguł, takich, które Państwo poznali na poprzednim wykładzie, i że wyuczenie sieci tak naprawdę może odpowiadać rozwojowi umiejętności u dzieci i w dodatku może wyjaśniać dynamikę, czyli zmianę w czasie nabywania tych końcówek czasowników. Otóż fazy uczenia się sieci odpowiadają fazom rozwojowym u dzieci. No, przepraszam za rymowanie, ale czasami to tak się staje, kiedy człowiek mówi, a nie pisze. Co jest modelowane w tym modelu? Newell i Simon gromadzili raporty werbalne, a więc prosili ludzi o mówienie na głos w trakcie rozwiązywania problemów. Rumenholt opierają się na prawidłowości statystycznej w populacji, a więc biorą tak naprawdę korpus pewnych wypowiedzi zebranych u dzieci. Ten korpus, jeden z popularnych korpusów, których Państwo mogą sobie obejrzeć, jak to wygląda mowa dziecięca, nazywa się Child's, zamiast Children. To jest właśnie taka typowo nadmiernie zregularyzowana forma, więc lingwiści dla żartu nazwali ten korpus Child's. Są tutaj oczywiście etapy przetwarzania, tak samo jak u Mara i podobnie tak naprawdę jak w klasycznych systemach produkcji. Tym się te modele nie różnią. Skoro już wiemy, co jest modelowane, mianowicie statystyczne prawidłowości w całej dziecięcej populacji, to musimy się zastanowić, jak to dokładnie się dzieje. Otóż badacze starają się opisać, jak następuje zmiana, utworzenie formy czasu przyszłego. Można to opisywać w rozmaity sposób, ale wydaje się dosyć oczywiste, że nie można tego reprezentować jako zmiany tekstowe. Dzieci w tym wieku nie piszą, nie znają pisma, posługują się mową.
Więc naturalnym pomysłem, jaki przychodzi do głowy badaczom, jest modelowanie tego w kategoriach dźwiękowych. To nie jest decyzja zupełnie oczywista, jak będę Państwu mówił jeszcze w trakcie tego wykładu. Na koniec mówiąc o pewnych krytykach tego modelu, ale mówiąc krótko, chodzi o modelowanie zmiany formy czasu przeszłego w kategoriach brzmieniowych. Brzmienie czy głoski są opisywane w kategoriach fonemów w lingwistyce. Fonem to jest taka minimalna różnica, która jest odkrywana przez użytkownika danego języka w typowych dla tego języka brzmieniach. Języki różnią się liczbą fonemów. Niektórzy użytkownicy jednego języka nie są w stanie rozpoznawać fonemów z innego. W każdym razie to jest taka różnica, to jest elementarna jednostka, którą się opisuje zwykle brzmienia w językoznawstwie. Natomiast jest pewien problem, żeby tak to reprezentować, kiedy mamy do czynienia z siecią koneksjonistyczną. Otóż tutaj, w tym zadaniu, które ma realizować ta sieć, skupiamy się na zmianach samych czasowników, bez żadnego kontekstu, czyli nie całych zdań. I musimy poradzić sobie z pewną trudnością. Z pewną trudnością polegającą na tym, że jak Państwo widzieli te poprzednie wykresy czy diagramy opisujące sieci koneksjonistyczne, to są takie grupy węzłów z wieloma połączeniami, ale jest jedna rzecz bardzo istotna. Tu nie możemy polegać na kolejności symboli na taśmie, tak jak na maszynie Turinga. Wszystkie fragmenty danego wyrazu mogą pojawić się na poszczególnych węzłach osobno, jednocześnie. Ale jeśli tak, to nie wiadomo, czy w ogóle można mówić o jakiejkolwiek kolejności liter. I żeby się sobie z tym problemem poradzić, zaraz Państwu będę wyjaśniał, o co tutaj chodzi, Rumenhart i Maclelland odwołują się do pracy teoretycznej językoznawcy Wayne'a Whipple-Greena z 1969 roku. I fonemy są tutaj opisywane w kategoriach wzorców strukturalnych, nazywanych przez nich Whipple features, to jest po prostu techniczne, żargonowe określenie pochodzące od nazwisku Whipple-Greena. Whipple-Green wygląda tak, jak na tym zdjęciu Państwo tu widzą, radosny lingwista. Otóż każdy fonem w tej reprezentacji jest reprezentowany przez trójkę fonemów otaczających. Dlaczego? Weźmy na przykład słowo cat. Ono jest reprezentowane przez Whipple-Greena jako krzyżyk, bo to jest początek. K, A, K, ty, krzyżyk. Dlaczego? Niech Państwo się przyjrzą tej notacji. Mianowicie wytłoszczonymi literami oznaczamy brzmienia. Tutaj akurat jest uproszczona notacja IPA, którą zastosowałem, czyli międzynarodowa notacja fonetyczna. Mamy tutaj ewidentnie pojedyncze fonemy w ramach pewnych trójek. Dlaczego? No bo inaczej nie moglibyśmy odróżnić tego od polskiego słowa akt, ale również i w niektórych wymowach języka angielskiego act może być dokładnie w zależności od dialektu, może być dokładnie z tym samym brzmieniem, co to środkowy fonem cat i tak dalej. Po polsku mamy zresztą do czynienia z tym samym zjawiskiem. Z tych samych fonemów mogą składać się zupełnie inne wyrazy. Kto, kot to są zupełnie litery. Kat i akt to też słowa polskie są, prawda? One się różnią, tylko kolejność. Wiemy, że się różnią również znaczenia. Więc musimy sobie poradzić z tym, żeby sieć mogła dobrze z tym sobie radzić, żeby mogła rozpoznawać tę kolejność. I oryginalnym i dosyć interesującym pomysłem jest przyporządkowanie tych Whipple features każdemu węzłowi sieci. Czyli to nie jest tak, że pojedyncze fonemy są na wejściu sieci. Na wejściu i wyjściu sieci są właśnie Whipple features, czyli takie trójeczki. Dzięki temu możemy poradzić sobie z problemem uporządkowania kolejności w wyrazie. Dzięki temu można zrekonstruować to, jak brzmią te wyrazy, mimo że sieć sama w sobie bezpośrednio nie koduje żadnych numerków, żadnych kolejności nadchodzących w czasie brzmień. Kiedy my to słyszymy w strumieniu mowy, to oczywiście czas odgrywa kluczową rolę. Natomiast kiedy to jednocześnie przychodzi na wejście sieci, to nie ma mowy, żeby to było inaczej. A więc ta sieć dostaje coś takiego. Dostaje to nie w postaci nagrań oczywiście, tylko w postaci właśnie notacji. Czyli notacja tekstowa
przekształcona czy jakoś zamapowana w wartości z wszystkich możliwych przestrzeni Wiggle Features jest na wejściu i dokładnie to samo jest na wyjściu. To możemy reprezentować za pomocą jakiegoś kodu binarnego odpowiednio i mamy te 3 fonemy zakodowane notacją binarną w taki sposób. Dzięki temu jest to jednoznaczny sposób zakodowania, jak wyglądają te fonemy na wejściu sieci. Proszę zauważyć, że ten model w takim razie stanowi bardzo dużą idealizację. Idealizację dlatego, że dzieci nigdy nie słyszą samych czasowników. A oczywiście zrealizowanie tego zadania wraz z zadaniem rozróżniania części mowy w zdaniu, analizowania gramatyki oraz bardzo wielu innych elementów, no byłoby ogromnie trudne, w związku z czym tak naprawdę nie dałoby się tego zrobić. Realistyczna analiza gramatyczna zdania, taka zgodna z psychologicznymi zasadami i ze wszystkimi świadectwami, które znamy na temat tego, jak ludzie przetwarzają język, moim zdaniem nie jest do dzisiaj nawet do wykonania nawet w największym przybliżeniu. Tak naprawdę my nie wiemy, jak te mechanizmy konkretnie działają. My mamy tylko bardzo, bardzo uproszczone modele, jak to wygląda. W związku z czym musielibyśmy do dzisiaj 40 lat czekać, żeby w ogóle dało się to zacząć robić. Idealizacje pozwalają nam uzyskiwać pewne szybsze wyniki, kiedy po prostu skupiamy się na tym, co nas interesuje. I zakładamy, że ten ogólniejszy problem kiedyś też zostanie rozwiązany. Ale dopóki nie zostanie rozwiązany, to po prostu skupiamy się na samych czasownikach. I w tym sensie jest to dosyć uprawniona i interesująca idealizacja. A Państwo na to staram się w tym miejscu uwrażliwić, gdyż idealizacje są absolutnie niezbędne w pracy, która polega na modelowaniu procesów poznawczych. I teraz proszę spojrzeć sobie to, jak to działa. Mamy na samym początku sieci. Ta sieć ma takie, tak naprawdę jest jej kluczowa część, to jest wejście tej kluczowej. To tutaj, zaraz, to jest to, co odpowiada za nasze zadanie. Czyli tu mamy te Wiggle Features, to jest to wejście, gdzie po prostu forma podstawowa czasownika wchodzi, a tu jest wyjście, gdzie wychodzi ta reprezentacja czasu przeszłego. Ale zamiast na piechotę kodować te fonemy w kategoriach Wiggle Features, to do tego celu też wykorzystuje się sieć konekcjonistyczną, gdzie po prostu fonologiczną reprezentację w postaci fonemów koduje się jako Wiggle Features. Czyli mamy jakieś stałe kodowanie, najpierw podawane tutaj. Kiedy już mamy to kodowanie zrobione w ten sposób, to możemy tutaj tak naprawdę w tym miejscu następuje gramatyczna zmiana formy czasu przeszłego, czyli generowanie czasu przeszłego. Tutaj jest klucz. Tutaj na tych zewnętrznych warstwach sieci, czyli mamy odkodowanie z Wiggle Features, a tu mamy zakodowanie Wiggle Features. Te części zewnętrzne, które Państwo teraz widzą jako takie 2 osobne kółeczka, to jest coś, co pozwala nam te reprezentacje przekształcić w coś, co jest dla nas dostępne. Dlaczego potrzebny jest ten etap pośredni? No dlatego, że gdybyśmy to pominęli, to modelowanie pokazało, że po prostu czasowniki, które mają te same fonemy w środku, ale z pominięciem kolejności, w jakiej znajdują się te fonemy, one po prostu się mieszają i nie jest w stanie dystynktywnie wytworzyć różnych form czasu przeszłego ta sieć, ponieważ po prostu myli różne czasowniki i tego się nie da zrobić. Ona działa źle. To jest niezbędne do dobrego działania. A sieć złożona jest z 460 jednostek. Proszę zauważyć, to są absolutnie minimalnie mała sieć. To nie jest wielka, jakaś gigantyczna sieć. Te obecne sieci są naprawdę ogromne. Ta jest naprawdę malusieńka i nie ma o czym tak naprawdę tutaj o jakimkolwiek wielkim podobieństwie do biologicznych układów mówić. Jest to coś po prostu bardzo prostego. Ale najważniejsze jest to, że całe zachowanie sieci jest określone przez wagi połączeń, przez siłę połączeń. Czyli musimy tylko te wagi połączeń uwzględnić, żeby zrozumieć, jak to działa. Nie ma żadnych reguł zewnętrznych. Nie ma żadnych zewnętrznych pomysłów czy gramatyki, która jest tutaj potrzebna. To wszystko jest zaszyfrowane, zakodowane wyłącznie w wagach połączeń.
Studenci przez wiele lat byli niezadowoleni, że nie rozumieją, jak to dokładnie chodzi, więc szczegóły matematyczne dla dociekliwych studentów wreszcie tu przedstawię Państwu. Mamy dane wyjście sieci, które po prostu możemy określić w kategoriach pewnego wzoru. Bardzo prostego. Jeśli Państwo popatrzą na te wzory związane z sieciami, to zobaczycie, że bardzo często to są sumy, które po prostu mnożymy pewne poziomy aktywacji. Tutaj mamy poziom aktywacji jako A, czyli mamy jotą jednostkę, która ma poziom aktywacji, którą mnożymy przez wagę połączenia i wtedy uzyskujemy pewien to, co się da uzyskać i to jest to wszystko, jak to działa. Każdy neuron zresztą ma próg dostosowywany podczas uczenia, czyli prawdopodobieństwo aktywacji, które jest regulowane tak zwaną temperaturą systemu T. To jest taki parametr, który tam jest regulowany podczas modelowania i możemy go sobie określić w dosyć dokładny sposób. To uczenie po prostu dostosowuje to do formy, która ma być prawidłowa z czasem. Moim zdaniem te szczegóły nie są aż takie istotne. Ważniejsze jest raczej, jak to ma zachodzić. Tak naprawdę najważniejsze jest to, że mamy powolutku zmieniane wagi i te aktywujące się jednostki, które wiadomo, to są te, które akurat odpowiadają tym weakle features, które można znaleźć w ciągu wejściowym. Ta sieć się nie zmienia przy rozmaitych czasownikach, ona pozostaje taka sama, tylko po prostu aktywuje się odpowiedni neuron. Jakie mamy wyniki? Ten model okazuje się niesłychanie poprawny, jest zgodny pod względem tego, jak reagują dzieci rozumiane statystycznie i tego, co jest na wyjściu modelów w fonologicznych kategoriach. Ta zgodność okazuje się na poziomie 90%. To jest bardzo dużo i bardzo elegancko. Jakby to rozbić na poszczególne kategorie, to zobaczymy, że jest transfer, czyli mamy uczenie się na nowe formy. To nie tylko to, co ta sieć już kiedyś widziała, tylko potrafi się uczyć czasowników, ekstrapolować to na czasowniki, których nie zna. W przypadku regularnych czasowników to jest 92% poprawności, 84% dla nieregularnych. Gorzej dla nieregularnych, ale to jest oczywiste. Każdy, kto się uczył języka angielskiego, wie, że zgadnięcie, że coś jest czasownikiem nieregularnym, nie jest aż takie oczywiste. Czasem można to zauważyć i że to jest jakiś czasownik złożony i wtedy złożony z czasownika nieregularnego, tylko nieco dłuższy, czy coś takiego, czy zamiennik pokrewny i wówczas będzie widać, że on musi się zachowywać w pewien sposób nietypowy, ale one się zachowują czasem bardzo nietypowo. W związku z czym ta sieć będzie przewidywała zachowanie dzieci w wieku przedszkolnym. I to zachowanie było wcześniej zbadane przez Bajbiego i Slobina w 1982 roku, a zatem Romerhalt i McLean po prostu modelują te wyniki badań, które zostały uzyskane przez badaczy 4 lata wcześniej. Więc możemy zobaczyć pewną interesującą rzecz. Mamy wykres, który Państwo mogą zobaczyć na pierwszej z osi, proszę Państwa, procent poprawności. Zaczynamy od 50% poprawności, to nie od zera, a na drugiej osi tego wykresu, proszę Państwa, to są tak zwane epoki uczenia czy treningu. To jest bardzo dziwne pojęcie, Państwu zaraz wyjaśnię. Mianowicie każde przejście uczenia, tak, dostosowanie wagi nazywamy epoką. To jest taki sztuczny czas trochę. Czyli za każdym razem. Czyli po 200 epokach mamy całkiem niezły poziom. I czerwonym kolorem oznaczamy poziom uczenia się czasowników nieregularnych, a czarnym czasowników regularnych. Proszę zauważyć, że czasowniki regularne właściwie to jest taka sama krzywa, która opisuje nam standardowe uczenie. Najpierw powoli coś nowego, przyspieszenie, skok, a potem już wyrównanie i poziom no prawie że bezbłędny. Tak? Czyli to standardowe uczenie. Natomiast różnica, ta ukształtność pojawia się tylko dla czasowników nieregularnych, które są nadmiernie regularyzowane w pewnym wieku. Tu następuje ten uchyłek się pojawia, który był tym, co mieliśmy wyjaśnić. To w sposób naturalny pojawia się w trakcie uczenia sieci. Ta sieć nie rozróżnia na początku tych czasowników nieregularnych, ale ta ukształtność po prostu pojawia się w ramach dostarczania jej kolejnych wyników, które mówią jej, jaka forma jest poprawna, jaka nie jest poprawna. I wtedy, kiedy poprawia jej się działanie dla czasowników regularnych, jednocześnie na samym początku uczenia pogarsza się jej
wynik dla czasowników nieregularnych, to by znaczyło, że tak naprawdę to jest wszystko pochodną, ta ukształtność, pochodną po prostu procesu zwykłego uczenia dla pewnych danych, w których samych tych danych językowych występuje pewnego rodzaju nieciągłość. Nieciągłość to pewien rodzaj komplikacji. Czyli to rozwój dziecka i uczenie się sieci mają ten sam kształt w przypadku czasowników nieregularnych. Możemy powiedzieć więc, że sieć, jej zachowanie w czasie odpowiada zmianom zachowania w czasie u dzieci. Jest to model tego, co się dzieje w nauce języka. Występuje też ta nadmierna generalizacja, a potem te błędy zanikają. Czyli model wydaje się dosyć niezły. Nigdy nie uzyskujemy tak dobrych wyników jak dla czasowników nieregularnych, ale oczywiście tutaj po 200 epokach mamy to zatrzymane. Jakby to jeszcze trochę trwało, to prawdopodobnie ta sieć zaczyna działać coraz lepiej. I pamiętajmy, że tutaj mamy do czynienia z właściwie siecią na dzisiejsze warunki zabawkową. Ta sieć jest zabawkowa, no bo ona jest bardzo mała, a wyniki wydaje się, że pokazuje pewnego rodzaju prawidłowość, która ma świadczyć o tym, że wcale my się nie uczymy reguł, nie musimy wydobywać reguł, nie musimy reprezentować reguł, a uzyskujemy tę nadmierną regularyzację. Cóż to jest ten model? Ten model można nazwać tak zwanym dowodem możliwości. Ten model pokazuje, że jest możliwe, aby sieć nabyła formy czasu przeszłego, aby się wyuczyła form czasu przeszłego bez bezpośredniego reprezentowania reguł w postaci jakichś sposobów przepisywania dźwięków czy przepisywania symboli, co byłoby wymagane w podejściu symbolicznym. Nie ma tu żadnych reguł przetwarzania informacji zakodowanych wprost, takich, według których należałoby się które byłyby wykonywane przez maszynę Turinga czy coś takiego. Istnieje po prostu tylko kombinacja wag połączeń, ale ona nie jest po prostu jawną reprezentacją reguły. To nie jest coś takiego jak opis innej maszyny Turinga na taśmie uniwersalnej maszyny Turinga, która byłaby reprezentacją tej innej maszyny. To jest po prostu zmiana wag połączeń. Natomiast dlaczego to jest tylko dowód możliwości? Otóż dlatego, że ten model pokazuje, jak możliwe byłoby wyuczenie się tej formy czasu przeszłego i że mogło to by mieć przebieg dokładnie taki, jak obserwujemy przeciętnie w populacji dziecięcej u użytkowników języka angielskiego. Ten model jest wystarczający, by się pojawiła ta specyficzna dynamika uczenia, specyficzna zmiana w czasie. Natomiast oni nigdy nie pokazują, że tak rzeczywiście jest. Nie pokazują, że rzeczywiście mózg tak działa, nie pokazują żadnych neurobiologicznych podstaw, żeby tak sądzić. Tu jest wyłącznie modelowanie zewnętrznego zachowania z pewnym sugestią, że być może podobnie zachowują się mechanizmy przetwarzania informacji u dzieci, ale to jest tylko sugestia, nie ma dowodu, że to jest rzeczywiste i nawet nie ma prób na przykład stosowania danych z EEG czy z elektroencefalografii, z funkcjonalnego rezonansu magnetycznego czy czegokolwiek takiego, nie mówiąc już o bezpośrednich wpinanych elektrodach do mózgu. Nic takiego tutaj nie ma. To jest czysto obliczeniowy model dotyczący zachowania dzieci. Czyli nie ma żadnych świadectw empirycznych dotyczących układu nerwowego. Proszę zauważyć, że w tym sensie to jest tylko symulacja, która mówi, że dałoby się to zadanie zrealizować bez reprezentowania reguł. Ale czy tak faktycznie jest, to oni tego nie są w stanie za pomocą takiego modelu pokazać. Ten model tego nie udowadnia. On udowadnia tylko, że to jest możliwe, że można byłoby to tak zrealizować. Ale czy my tak to robimy? To jest zupełnie inne pytanie i na to pytanie ten model odpowiedzi tak naprawdę nie udziela. On ją tylko sugeruje. Teraz warto przystąpić do krytyki tego modelu, ponieważ on wcale nie jest taki oczywisty. Otóż Steven Pinker i Prince, nie Prince ten piosenka, ale Alan Prince, piszą, że to jest zupełnie błędne wyjaśnienie. Ich krytyka to jest naprawdę jedna z najbardziej takich błyskotliwych i niesłychanie ostrych wystąpień w historii kognitywistyki. Oni twierdzą, że to jest zupełnie błędne wyjaśnienie. Od początku do końca wszystko bez sensu. Fonologia, czyli skupienie się na brzmieniach, absolutnie nie wystarcza do zrozumienia fenomenu, który ma naturę przede wszystkim gramatyczną. Dlaczego? Istnieje homofonów. Homofon to słowo, które brzmi tak samo, ale jest to zupełnie inny wyraz tak naprawdę. My rozumiemy, że te same brzmienia mogą odpowiadać zupełnie innym wyrazom. Po angielsku ring i ring to są czasowniki, brzmią identycznie, ale mają zupełnie inne, nieregularne formy czasu przeszłego. Rang i rang.
I ta sieć się tego po prostu nigdy nie nauczy, ponieważ one brzmią identycznie. A skoro ona się tego nigdy nie nauczy, bo jest to niemożliwe, nie jest to możliwe, żeby ona selektywnie odróżniała te czasowniki. A skoro tak, no to ona nie może nigdy odpowiadać temu, co ludzie robią. Nawet jako dowód możliwości. Nawet na poziomie behawioralnym ona musi być zawsze błędna. Ten model jest zbytnym uproszczeniem. To nie jest idealizacja, to jest po prostu karykatura. Co więcej, ta sieć gubi strukturalne własności ciągów fonemów. Mimo stosowania tego triku z Wiggle Features, tak naprawdę można pokazywać, że w przypadku niektórych słów pojawiają się dwuznaczności i nie można odróżnić dokładnie tych wyrazów i oni podają rozmaite przykłady, nie będę w to wchodził. Mówiąc krótko, najważniejszym problemem jest tutaj to, że się skupiamy na brzmieniach i te brzmienia absolutnie nie wystarczają. Prince z Pinkerem sugerują, że po prostu całe podejście konekcjonistyczne jest zupełnie błędne. Tutaj jest adres bibliograficzny, jakby Państwo chcieli sobie do tego zajrzeć. Jest to dosyć, jak Państwo widzą, ta krytyka ma 120 stron, więc to, możecie Państwo mi uwierzyć, że to, co teraz mówię, to jest absolutnie wierzchołek góry lodowej. Otóż później to nie jest tak, że konekcjoniści zupełnie poddali się, stwierdzili, że to jest zupełnie bez sensu. W kolejnych modelach odrzucono ten cały skomplikowany model Wiggle Features, dlatego Państwo widzieli, że tam specjalnie ikonki nie było. Ja Państwu tylko opowiadałem, jaki problem występował w tym modelowaniu, ponieważ wydawało mi się, że to może być interesujące, żeby zobaczyć, na czym polega problem z konekcjonizmem w tym miejscu. I ten problem tak naprawdę pojawi nam się jeszcze raz, kiedy będę mówił o reprezentacjach konekcjonistycznych, kiedy przejdziemy bardziej do mówienia o tym, co to znaczy reprezentacja poznawcza w konekcji. W każdym razie w kolejnych modelach odrzucono Typical Features. Wprowadzono warstwę ukrytą, której tutaj nie było, bo było to tak naprawdę tylko ta warstwa kodowania na Typical Features i dekodowania, natomiast nie było w ogóle warstwy ukrytej. I te modele coraz są lepsze i pokazują coraz lepszą zgodność z danymi. Pinker w ogóle zaproponował teorię hybrydową wyrazy i reguły. Te reguły miały odpowiadać czasownikom regularnym, natomiast sieć neuronowa pamięci czasowników nieregularnych. Sam jednak tak naprawdę w czysto werbalny sposób to proponował. Mówiąc krótko, nie istnieje pełen komputerowy model tego, co Pinker uważa za właściwy model dla tego zjawiska. I coś takiego nie powstało. To nie znaczy jednak, że czegoś takiego opracować się nie da. Zbliżona tak naprawdę idea pojawia się zrealizowana przez Stadgera i Andersona w architekturze poznawczej ACT-R, w której taki model powstał i ten model odpowiada na krytyki, które Państwu przedstawię za chwilę, które pokazywały pewną nierealistyczność też modelu proponowanego przez Rumelharta i McClellanda. Pierwszy problem to problem z frekwencją, czyli częstością pewnych wyrazów. Otóż Rumelhart i McClelland badali prawidłowości statystyczne. I żeby to robić, oni korzystali z listy frekwencyjnej czasowników. Lista frekwencyjna to jest taka lista dla wyrazów, która się sporządza ze względu na częstość użycia pewnych słów. W języku angielskim jest to oczywiste, że najczęstsze będą na przykład przedimki typu a i the i tak dalej. Więc możecie sobie Państwo wyobrazić, że możemy też sobie pogradować w jakiś sposób czasowniki. Natomiast oni, korzystając z tej listy, najpierw podawali czasowniki najczęstsze, a potem rzadsze, czyli uporządkowali kolejność życzenia według listy frekwencyjnej. To jest pewien kłopot. To jest kłopot dlatego, że dzieci wcale nie mają gwarancji, że najpierw będą najczęstsze czasowniki podawane, nie będą nigdy słyszały rzadkich. Nie, nieprawda, po prostu rzadkie będą rzadziej, ale nie będą pierwsze. Czyli oni pomylili ten aspekt frekwencji, czyli częstość z uporządkowaniem w czasie. I pokazywano wielokrotnie na symulacjach, że jak się to zaburzy, to ta sieć tak ładnie tego nie ma. Czyli tak naprawdę ta zgodność, którą się tutaj uzyskuje w postaci tej pięknego kształtu literki U, jest całkowicie sztucznym efektem. Bo takie etapy uczenia po prostu tylko stwarzały mylne wrażenie podobieństwa do dzieci. Mówiąc krótko, dzieci słyszą rzadsze czasowniki od razu, tylko po prostu słyszą je rzadziej. Powinny one być wymieszane, tylko częstość powinna być dopasowana, a nie może być to inaczej. Oczywiście w następnych modelowaniu, które było wykonywane później, ten problem został w jakiś sposób naprawiony. Więc
Podsumujmy, jaka tutaj jest metodologia. Mamy analizę zdolności poznawczej, w tym możliwych reprezentacji wejścia i wyjścia, żeby dało się ten problem jakiś rozwiązać. Jeśli Państwo pamiętają poziomy Mara, to Mar mówił, że musimy mieć algorytmy i reprezentacje. Te reprezentacje to właśnie są takie Whittle features. To jest jakiś charakterystyczny bardzo rzecz, którą można obliczeniowo w jakiś sposób ogarnąć. To jest po prostu to, na czym może pracować ten algorytm. Ten algorytm w postaci sieci konekcjonistycznej jest bardzo prosty poniekąd, bo jest to po prostu zawsze przetwarzanie tak samo. Najważniejsze są jednak sposoby modyfikowania takiej sieci, czyli algorytmy służące do zmiany jej ustawień. I takie algorytmy pokazują, w jaki sposób można zmieniać tę sieć w czasie, ażeby ona uzyskała poziom wykonania charakterystyczny dla sieci. Co więcej, zgromadzili dane o zachowaniu, czyli mieli jakieś wcześniejsze badania, do których mogli porównać swój model i zbudowali i wytrenowali sieć za pomocą informacji tych wejściowych i wyjściowych. Ta sieć była wytrenowana na podstawie tych tekstowych informacji, a nie głosowych, zrekonstruowanych z tych list czasowników frekwencyjnych. A następnie przetestowano to na danych behawioralnych i pokazano, że występuje bardzo duża zgodność modelu, na tyle duża, że stało się to takim fundamentalnym kamieniem milowym w rozumieniu, że być może sieci konekcjonistyczne mogą zastąpić nawet przetwarzanie symboliczne w takich dziedzinach, gdzie wydawało się, że reguły są oczywistością, a reguły wydawały się oczywistością w przypadku regularnych czasowników angielskich. Proszę Państwa, chciałbym zwrócić na jedną bardzo ważną rzecz tutaj uwagę. Mianowicie na różnicę między pojedynczym badaniem a badaniem średniej w populacji. Wyjście sieci to jest coś, co jest uśrednieniem wyników w populacji. Żadne konkretne dziecko może tak w ogóle nie mówić, czyli to jest tylko coś, co przeciętnie się dzieje. Jakbyśmy wzięli przebieg uczenia jakiegoś konkretnego dziecka, to być może w ogóle wyglądałoby to inaczej. To jest przeciętny przebieg uczenia. Tymczasem u różnych badanych w niektórych przypadkach mogą występować różne mechanizmy psychologiczne. O tej możliwości mówiłem tak naprawdę na wykładzie poświęconym kryptoarytmetyce. Kiedy mówiłem Państwu, że badani w zależności od tego, jakie mają wykształcenie matematyczne, jak są obyci z matematyką, różnie rozumieją ten problem, różnie analizują problem przyporządkowania cyferek do literek. Tak? Jeśli inaczej go rozumieją, to inaczej go rozwiązują, a zatem różnice indywidualne, gdybyśmy uśredniali wyniki wszystkich ludzi, mogłyby nam zaniknąć i moglibyśmy generalizować w sposób zupełnie nieuprawniony na osoby z wyższym wykształceniem, to co robią osoby z niższym wykształceniem, z mniejszym obyciem matematycznym. Tak naprawdę to byłby fałszywy model zastosowany do osób z wyższym wykształceniem. To niebezpieczeństwo nie występuje tylko w przypadku uczenia się indywidualnego osób na studiach inżynierskich czy czegoś takiego. To może być również w modelach bardzo bliskich neurobiologii, ponieważ mózgi się przecież indywidualne bardzo różnią, co jest oczywiście przekleństwem osób, które korzystają z funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Uśrednianie tych wyników na wielu mózgach jest bardzo kłopotliwe, ponieważ kształt mózgu jest u każdego badanego tak naprawdę trochę inny. Mózgi się różnią po prostu fizycznym kształtem i charakterystyką tego, jakimi są biologicznie przedmiotami. Więc uśrednianie jest tutaj bardzo, bardzo trudne. Newell i Simon badali pojedynczych ludzi i opisywali pojedyncze osoby. To jest taki bezpieczny konserwatyzm, ale także oczywiście to pokazuje, że ich zasięg tych teorii musiał być mniejszy. Oni tworzyli te teorie tak, żeby można było dopasowywać do pojedynczych badanych. I czasami, kiedy mamy przekonanie, że u różnych badanych występują różne mechanizmy psychologiczne, że być może są z jakichś powodów inne strategie rozwiązywania problemów, czy inne powody, dla których oni się inaczej zachowują, to należy tę różnorodność zachować. To jest bardzo duży problem w psychologii ogólnie i w ogóle w kognitywistyce. Czasami zupełnie ignorowany, więc ja Państwu o tym od razu mówię, żebyście wiedzieli, że jak czytacie rozmaite badania, zwracajcie uwagę na to, co było modelowane i czy możemy myśleć, że ta grupa, która jest badana w tych badaniach jest jakoś reprezentatywna dla wszystkich, czy badano akurat tych konkretnych ludzi, dlaczego akurat takich, jak oni byli wybrani. Żeby to nie były tylko badania tak zwanych ludzi typu weird, white, educated, rich, democratic, bo to tak określają typowych badanych w badaniach psychologicznych Joseph Henrich i jego współpracownicy. Henrich twierdzi, że za dużo badań psychologicznych przeprowadza się na białych studentach z bogatych uniwersytetów, najczęściej w
właśnie to są studenci w płci męskiej, w Stanach Zjednoczonych, mówiący językiem angielskim, z uprzywilejowanych grup. I oni mogą być zupełnie niereprezentatywni, nieuwzględnianie na przykład społeczności niepiśmiennych albo kultur, które się posługują innymi językami, może prowadzić do zafałszowywania, ponieważ możemy zupełnie nie zauważyć, że pewne zróżnicowania poznawcze występują. Więc tutaj ten problem się generalizuje, problem tego, co badać, jak badać, co jest reprezentatywne dla procesów poznawczych, należy uwzględniać. To oczywiście dla pewnych rzeczy jest oczywiste, że generalizacje są jakoś tam bezpieczne. Procesy percepcyjne zachodzą zwykle stosunkowo podobnie u wszystkich. Natomiast jeśli mamy do czynienia z procesami, które wymagają użycia tak zwanej inteligencji ogólnej, to wiemy, że ludzie się bardzo różnią inteligencją. To wychodzi w tak zwanych testach inteligencji, które pokazują różne poziomy, które przeciętny poziom w populacji wyznaczamy miarą, którą sztucznie określamy jako 100, ale jak wiadomo, tutaj można zauważyć bardzo duże różnice między poszczególnymi osobami. Więc można byłoby się spodziewać, że osoby o różnym poziomie inteligencji będą w rozmaity sposób rozwiązywały zadania poznawcze. I być może przy takich różnicach trzeba brać pod uwagę możliwość, że realizują różne strategie. Więc w przypadku badania inteligencji zawsze mówimy o różnicach indywidualnych. W przypadku percepcji już rzadziej, ale tam się też przecież zróżnicowanie może pojawiać. Ludzie mają rozmaite zaburzenia związane z zaburzeniami kolorów, jakimś daltonizmem, są ludzie, którzy cierpią na zaburzenia takie właśnie jak dalekowidztwo czy krótkowidztwo i tak dalej, i tak dalej. Porównajmy teraz króciutko, czym się różni przetwarzanie symboliczne i przetwarzanie w konekcjonistycznych sieciach. Z jednej strony mamy Newella i Simona, którzy mają analizę zadania, w tym możliwych reprezentacji rozwiązywanego zadania. Jeśli mamy inny poziom wykształcenia matematycznego, to inaczej będzie rozumiane samo zadanie w postaci postawionego pewnego równania. Jeśli mamy niski poziom wykształcenia matematycznego, to oczywiście będziemy mieli po prostu proste przyporządkowanie do konkretnych liter, konkretnych cyfr i będzie to na piechotę sprawdzane. Następnie gromadzono dane o zachowaniu, czyli na przykład badani musieli na bieżąco opowiadać o tym. Porównajmy to, jak robi to McClelland i Rumelhart. Oni też analizują zadanie, mówią, jaka musi być reprezentacja wejścia i wyjścia. Tutaj nie różnicują, ponieważ zakładają, że różnic specjalnych nie ma, czyli nie muszą wybierać różnych strategii. I gromadzą znowu dane o zachowaniu, ale tak naprawdę korzystają z danych, które już istnieją. Etap trzeci się bardzo różni. Mamy reguły produkcji z jednej strony, które są budowane, czyli reguły przepisywania symboli, które służą do szukania rozwiązania w tej przestrzeni możliwych rozwiązań. U Rumelharta i McClellanda to jest budowanie sieci i potem jej trenowanie przez 200 epok, jak Państwo widzieli, za pomocą informacji wejściowych i wyjściowych, a następnie czwarty etap jest znowu taki sam, testem danych. Jedyną rzeczą, którą się tu różnimy między podejściem symbolicznym a podejściem konekcjonistycznym, jest to, w jaki sposób budujemy model obliczeniowy. To jest jedyna różnica, czy będą to reguły, czy będzie to też po prostu trenowanie sieci. Tak naprawdę metodologia pozostaje bardzo bliska. To są przeciwstawne stanowiska, ale w ramach pewnego jednego podejścia, kognitywistycznego podejścia do modelowania procesów przetwarzania informacji. Trzeba jednak powiedzieć, że ta różnica jest na tyle kluczowa, że zwolennicy konekcjonizmu, tacy jak niesłychanie istotny dla konekcjonizmu Geoffrey Hinton, twórca algorytmu propagacji wstecznej, twierdzą, że hipoteza fizycznego systemu symboli jest fałszywa. Zdaniem Hintona, który obecnie pracuje jako specjalista w Google i tworzy bardzo zaawansowane już sieci, które naprawdę uzyskują bardzo dobre wyniki w rozmaitych zadaniach poznawczych. W Poznaniu nie chodzi o symboliczne reprezentacje, ale o wektory w ogromnych sieciach. Ja o tych wektorach i ogromnych sieciach będę jeszcze mówił Państwu, kiedy będę mówił o reprezentacjach w sieciach konekcjonistycznych. To jest temat na osobny wykład, ale widzimy od razu, że mamy opozycję. To nie chodzi o fizyczny system symboli. Co z tego tak naprawdę Hinton odrzuca? Nie fizyczność, nie system, ale symbole.
Czyli tak naprawdę, gdybyśmy powiedzieli, że umysł jest urządzeniem przetwarzającym informacje, to temu się Hinton nie przeciwstawi. Jeśli powiemy, że to jest umysł przetwarzający informacje w sposób fizyczny, też temu się nie przeciwstawi. Dopiero kiedy powiemy, że te informacje mają postać symboliczną, to on powie nie. One mają postać wektorów, czyli tak naprawdę konfiguracji tego, co opisuje nam układy połączeń w sieci. To jest to, co robi umysł. To jest to, co przetwarzamy w sieciach.